Cześć, nazywam się Olek, mam 37 lat, pochodzę z Warszawy i mieszkam w Warszawie. Skończyłem uczelnię Łazarskiego na Wydziale Prawa, na kierunku Prawa. Obecnie pracuję w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zajmuję się głównie prawem karnym. Poza tym mam rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA typu drugiego. Polega to na tym, że nie poruszam właściwie w ogóle rękoma i nogami. Jedyne co mogę zrobić to obsługiwać komputer, ale tylko za pomocą myszki oraz myć zęby i spożywać posiłki, choć przy tym już musi mi ktoś pomóc. Na co dzień mieszkam w domu, znowu na co dzień, miałem nie mówić na co dzień, przepraszam za dygresję. Mieszkam w domu z 6 kotami oraz z moją mamą. Mama już się mną nie zajmuje, obecnie robią to asystenci osobiści osoby niepełnosprawnej, którzy po prostu mi pomagają w różnych czynnościach. Postanowiliśmy nagrać ten filmik na dworze, co może nie było zbyt wygodnym pomysłem, ale próbujemy jak się da. Nie, właśnie jedna pani tak ładnie przyspieszyła, więc fajnie to, że ludzie tak oglądają filmiki i potrafią jeszcze się, jakby wiedzą jak się zachować. No, dobrze filmik wychodzi. Aha, ale tak, miałem mówić o sobie. Więc na co dzień po raz trzeci. Lubię fantastykę i piłkę nożną, a także geopolitykę. Również wychodzić z moją dziewczyną na spacery i w różne inne miejsca. No i tak jakoś sobie żyję, jakoś leci do przodu. No a teraz przejdźmy do kolejnych pytań. Na co dzień korzystam z pomocy asystentów osobistych osób niepełnosprawnej, którzy pomagają mi we wszystkich codziennych, prostych czynnościach. Albo i bardzo trudnych, zależy dla kogo. Dla mnie wiele tych czynności najprostszych jest trudnych, w związku z tym potrzebuję de facto właściwie cały czas 24-godzinnej pomocy, opieki. Od Państwa dostaję od poniedziałku do piątku 4 godziny od Ośrodka Pomocy Społecznej, ale poza tym niestety muszę sobie sam we własnym, prywatnym zakresie organizować tę opiekę. Więc niestety nie jest to łatwe. Ale jakoś sobie trzeba radzić i jakoś idzie do przodu. Jedno z pytań to jest, jakie są moje codzienne wyzwania? Ciężko powiedzieć. Wyzwania. Dla każdego wyzwania może być co innego, jakaś napisanie trudnej pracy doktorskiej czy magisterskiej, dla kogoś innego wspięcie się na Mount Everest, dla jeszcze kogoś innego bieg w Armagedonie albo w czymkolwiek innym. Dla mnie najtrudniejszym wyzwaniem jest po prostu wstać z łóżka i położyć się do łóżka. Dla kogoś zdrowego jest to po prostu jedna z codziennych czynności życia. Dla mnie jest to niełatwa rzecz. Potrzebuję pomocy innych osób. Muszę mieć osoby, które dobrze się mną zajmują, dobrze to zrobią, żeby dobrze siedział, żebym mógł wytrwać przez cały dzień albo i dłużej, żebym mógł po prostu korzystać z życia i w sensie po prostu prywatnym, ale jak i w sensie czasem zawodowym czy jakimkolwiek innych pasji, zainteresowań, czy po prostu zwykłego wyjścia do lekarza. Więc jeśli pytacie, jakie są moje wyzwania, to, żeby po prostu wstać i położyć się do łóżka, a to nie jest kwestia tylko taka fizycznego przeniesienia się z miejsca na miejsce, ale również toaleta, higiena intymna i tak dalej, więc muszę się też umyć, pójść na kibel, tak jak każdy normalny inny człowiek, umyć twarz, ręce, zęby i wszystkie inne części ciała i po prostu zadbać o siebie, a tym bardziej w przypadku mojej choroby jest to istotne, żeby mi się jakieś odleżenia nie robiły czy coś, jakieś odciski, po prostu od zbyt dużego bycia w jednej pozycji, obojętnie czy to jest leżenie czy siedzenie. Jeśli tak do tego podejdziemy, to po prostu zwykłe życie czasem może być po prostu dla mnie wyzwaniem. Jeżeli chodzi o błędne wyobrażenie, kim jest asystent, to wydaje mi się, że podstawową rzeczą, kwestią, która jest dla wielu osób niezrozumiała, jest to, że asystent nie ma być kimś
po prostu osobą do towarzystwa, która pójdzie ze mną do urzędu czy gdzieś, tylko to ma być ktoś, kto mi faktycznie pomoże, kto mi pomoże również w czynnościach pielęgnacyjnych i to jest, wydaje mi się, że bardzo, bardzo istotne. Dla mnie podstawowym problemem jest właśnie wstać z łóżka, położyć się do łóżka, niekoniecznie wyjść gdzieś na zewnątrz. Potrzebuję pomocy czysto fizycznej, kogoś, kto będzie moimi rękami i nogami, więc oczywiście kwestie urzędowe, pójście do lekarza, to też jest ważne, to też jest istotne, ale często w tych rzeczach, czy pójściu na spacer, czy uczestniczeniu w jakimkolwiek innym wydarzeniu kulturalnym, może mi pomóc ktoś znajomy, może mi pomóc moja dziewczyna, może mi pomóc wiele innych osób. Natomiast jeśli chodzi o te najważniejsze czynności, czyli właśnie jeżeli chodzi o kwestie pielęgnacyjne, kwestie mojej higieny, kwestie mojego stanu zdrowia, to w tym najbardziej mogą mi asystenci pomóc. Ale również to musi być połączone, żebym mógł na przykład pójść gdzieś, na przykład właśnie na spacer i żeby ktoś mógł ze mną pójść do toalety, żeby pójść do urzędu, żeby ktoś mógł mi pomóc się gdzieś ogarnąć, jeśli bym potrzebował ogarnąć, ubrać czy cokolwiek. Więc ten zakres czynności musi być niestety dosyć szeroki, a też do tego nie każdy ma takie predyspozycje odpowiednie psychologiczne czy fizyczne. I to też wszystko trzeba połączyć, często w jednej osobie, co nie jest łatwe, ale pomimo mojej dużej tuszy, dużego ciała, zajmują się mną również osoby drobniejszej budowy ciała i jakoś sobie radzą, więc w związku z tym jest to wykonalne, jest to możliwe. No ale potrzebne często przeszkolenia i czasem po prostu pomocy odpowiedniej. Gdybym miał opiekę od państwa w postaci asystentów 24 godziny na dobę, wówczas nie musiałbym wydawać po prostu zwyczajnie w świecie tyle pieniędzy na tą opiekę, a wydaję mniej więcej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jest to gigantyczna suma i gdyby nie pomoc moich rodziców, moich znajomych, przyjaciół, to po prostu by mnie nie było na to stać. Na szczęście ja mam taką sytuację, że jakoś mogę sobie z tym poradzić, ale też czasami ktoś nie przyjdzie, czasem mam osoby, które gorzej się mną zajmują. Jest często trudno znaleźć odpowiednie osoby. Ja też płacę nie za wysokie stawki, więc jest naprawdę trudno znaleźć odpowiednie osoby za takie stawki. Więc ta opieka nie zawsze jest idealna, ale wiem, że wiele osób naprawdę stara się jak może i za to jestem bardzo wdzięczny. Dzięki tym osobom mogłem poznać moją dziewczynę, ponieważ dzięki tym osobom mogłem przygotować się na pójście na randkę, mogłem pójść do pracy, mogłem wybrać się w wiele innych miejsc, zobaczyć wiele innych miejsc. Natomiast gdybym nie musiał płacić sam za to, może bym mógł lepsze mieszkanie znaleźć, może mógłbym lepszą pracę znaleźć, może mógłbym bardziej zwrócić to, co społeczeństwo mi dało z nawiązką, żeby móc również rozwinąć może jakiś interes, może coś innego robić. Może zacząć wykładać na uczelni, co kiedyś było moim marzeniem, a wiem, że bez odpowiedniej opieki pewnej 24-godzinnej nie jest to możliwe. Więc tak, chciałbym wiele rzeczy zrobić, chociażby napisać doktorat i nie wiem, czy mi to wyjdzie. Bez pomocy pewnej od ludzi, którzy mogliby się mną zajmować, może być to bardzo trudne.